Dzień dobry, 18 marca. No, dziś jestem na Pasieczysku, to jest całkiem niezły szał. Zobaczcie, ile tu pyłku jest noszone. Żółtego tym razem. Przepięknie. Zastanawiam się, czy na Gębalowej, znaczy na Krańce Primie widać więcej odchodów. No ale to przy pierwszym przeglądzie zobaczymy na ramkach. No to tam teraz na zewnątrz nie widzę takiej znaczącej różnicy. Wszędzie są pszczoły, w każdym ulu, nawet w tych małych. Zbliża się tydzień, w którym pszczółki będą sobie latać. No ale my dzisiaj nie o tym. Dzisiaj jest temat zupełnie inny, trochę poboczny, trochę wieje, nie wiem jak z audio będzie. Temat monitoringu na pasiece, na pasieczysku. Monitoringu, który w miejscu, który nie ma ani prądu, ani internetu, a więc trzeba o wszystko sobie zadbać. No i cóż, no w tym roku mamy możliwość uzyskania dotacji do zakupu kamery. Dotacja wynosi 300 zł na sztukę. Przypominam, że te 300 zł to jest 60% kwoty netto. Więc kamery tak do 600 zł są zwracane mniej więcej w połowie. I oczywiście kwota dotacji jest wliczana w tą kwotę wynikającą z ilości rodzin, więc jeżeli macie, nie wiem, 30 uli powiedzmy, no to macie kwotę 3000. No i te 300 zł schodzi Wam z tych 3000. No z tego co ja się dowiedziałem, to tak to wygląda. Film nagrywam dlatego, bo wydaje mi się, że warto skorzystać z tego w tym roku, bo jak już zauważyłem, sprytni Polacy, jak to zwykle my mamy w naturze, zauważyli furtkę w tym temacie i nie ma kompletnie ograniczenia co do ilości kamer. Więc niektórzy kupują po 2 kamery, inni kupują po 10. Oczywiście, no wiadomo, że na to sobie mogą pozwolić tylko duże pasieki, które mają dużą kwotę, tak, zwrotu. Ale fakt jest taki, że niektórzy sobie obstawiają tam garaże, domy i wszystko, co tylko potrzeba. Ja na razie mam zakupione 2 sztuki. Oczywiście 2 są niezbędne, żeby w razie czego siebie pilnowały. No i zamierzam dzisiaj pokazać, jak to jest wykonane, na jakiej zasadzie to działa. Jeszcze jednym plusem, który tak wiąże się z tym tematem, jest taki, że na pasieczysku zyskujemy router Wi-Fi, który sieje nam internet tam w promieniu iluś tam metrów i oczywiście obejmuje wszystkie hipotetyczne wagi, które będziemy mieli w przyszłości tutaj pod ulami i będziemy mieli dostęp do nich za pomocą tego internetu. Także to jest taki plus. Jak widać, zasilane jest to z panelu, ale panel to jest tylko temat słoneczny. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwe zasilanie, to mamy w skrzynce. Skrzyneczka to będę Wam pokazywał na zdjęciach chyba bardziej, gdzie można kupić taką skrzyneczkę. Skrzyneczka IP67. Oczywiście ona już te IP67 zgubiła, bo ma tutaj dziurkę z przodu, ale postaramy się to jakoś zakleić. Mamy akumulator 38 amperowy, jeden z tańszych akumulatorów na bazie żelu.
To jest raczej niezbędne, żeby ten akumulator w tej skrzynce po pierwsze mógł leżeć, a po drugie mógł być co chwilę doładowywany, żeby to jakoś sprawnie działało. Jeśli chodzi o sprzęt, to mamy podstawowy sprzęt. Tu mamy internet. Ja skorzystałem akurat z takiej możliwości, bo to leżało u mnie w biurku. Internet dosyć mocno tutaj sieje, gdzieś z 15 metrów. Także taka skrzyneczka zamknięta. I dodatkowo kamera. Kamera to pokażę Wam jaki model. Pokażę Wam jak to działa, jak działa w nocy przede wszystkim, jak działa wykrywanie ludzi, jak nie działa wykrywanie owadów i innych rzeczy. No to jest dosyć ważny temat, żeby kupić kamerę taką rozsądną. To jest oczywiście zwykły Chińczyk, ale bardzo dobrze działający i z bardzo dobrą aplikacją przede wszystkim, która dosyć sprawnie podpowiada, dosyć sprawnie działa, jeśli chodzi o wykrycia i od razu powiadomienie użytkownika na telefon. Oczywiście powiadomienia są w zupełnie innej sieci, czy Wy jesteście na Majorce, czy 2 km od kamery, to nie ma znaczenia. Działa to sprawnie. No i wszystko jest podłączone pod panel, w tym wypadku 50W. Taki panel z powodzeniem obsłuży akumulator 38 Ah. Od razu uprzedzam, miałem akumulator 10A z panelem 10W. Nie jest to dobre rozwiązanie. Akumulator 10 Ah był rozładowany przez kamerę w nocy już o godzinie 4:30. Kamera została wyłączona, gdyż na sterowniku pojawiło się 9V, czyli takie ustawione na sterowniku graniczne odcięcie urządzeń. I to 10 A naprawdę nie ma co oszczędzać. Zastanawiałem się nad akumulatorem 22 Ah, jednak doszedłem do wniosku, że o ile on by chyba sobie dał radę nawet z panelem 2x10W, niekoniecznie by była 50 wtedy, podejrzewam, że 20 by starczyła, to trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że w zimę sprawność tych akumulatorów przy -15 to jest mniej więcej 65%, więc w zimę już na pewno by nie dał rady. No także tu jest duży zapas. Zobaczymy, jak ten akumulator popracuje. To ja będę zdawał relacje. Może już nie będę pokazywał, bo ja na razie mam to wszystko rozłożone, żeby tutaj nie pokazywać miejsca montażu tych rzeczy. I później też raczej filmów nie będę z pasieczyska z tej kamery umieszczał. Chociaż w kamerze dzisiaj montowałem nadajnik GPS-u z własnym zasilaniem, więc no może ktoś się zdziwić, jak tą kamerę sobie weźmie do domu. No u mnie tutaj nie ma z tym problemów raczej, ale tak mówię, jakbyście mieli sytuację, gdzie nie wiem, gdzie taki sprzęt jest powieszony w lesie. Widziałem filmiki na YouTubie z tym związane. No, ludzie mają jakoś poprzybijane to do drzew, nie wiem na jakiej podstawie, wbijają w drzewa jakieś tam wkręty. Tu kolega mi słusznie zauważył, że jak to leśniczy zobaczy, no to albo jest to jakiś znajomy, albo nie wiem, no bo to jest niedopuszczalne. To trzeba montować na jakieś pasy i tak dalej. Druga sprawa, no w dzisiejszych czasach, kiedy mamy te swoje RODO i tak dalej, no filmowanie ludzi chodzących w lesie przy naszym pasieczysku, no to jest taka, jak ktoś lubi po sądach latać, no to jego sprawa. Taka jest niestety rzeczywistość, więc tutaj te kamery nie mogą obejmować całego terenu, to słusznie mi zwrócił uwagę tutaj kolega. Mogą obejmować tylko pasieczysko i tak też będzie. Co jeszcze? No, te 300 zł, które otrzymujecie od agencji, no to jest niestety tak mniej więcej
1/3, może 1/4 kosztów, które trzeba ponieść. W moim przypadku, gdzie nie ma prądu i nie ma internetu na Pasieczysku. No ale myślę, że jest to warte zachodu, bo w każdej chwili w nocy macie powiadomienia o intruzach, macie możliwość podejrzenia, jak pszczoły latają, jeżeli jesteście w jakiejś dalszej odległości od Pasieczyska. Jest to gra warta świeczki. No jedynie ten regulator może jeszcze zmienię na ten prawidłowy. Zobaczymy. No i wszystko raczej omówię za chwilę na tych zdjęciach, które porobiłem wcześniej w domu, w momencie, gdy to montowałem. Teraz może pokażę, jak to jest połączone, bo to nie jest żadna filozofia tutaj, nie jest jakiś rocket science. No więc mamy 3 wejścia podwójne, plusy i minusy do regulatora. Pierwsze to od razu widać, że to jest kamera, pierwsze z prawej, plus i minus, czyli obciążenie. W moim przypadku jeszcze obciążenie jest wsadzone w USB, gdyż jest to też zasilane cały czas. Również mam mały akumulatorek w tym urządzeniu. Te Wi-Fi cały czas pobiera prąd z USB. Ale gdyby USB się zepsuło, co się zdarza w tych tanich chińskich urządzeniach, można to podpiąć tutaj na jakiś, powiedzmy, nawet ładowarkę samochodową. Drugie podłączenie to jest akumulator. No, w moim przypadku, jak widać, kabelki są prosto podłączone. Ja nie jestem żadnym elektrykiem, więc to jest zaciśnięte. Być może jeszcze mogłem to pobielić w jakiś tam sposób. Trzecie podłączenie to już jest panel. I teraz uwaga taka drobna na początek, żeby tego regulatora nie zepsuć. Najpierw podłączamy akumulator, później podłączamy panel, bo panel, pamiętajcie, że od momentu podłączenia już generuje jakiś prąd, nawet jak jest schowany w cieniu. Więc ten prąd, ten regulator musi mieć gdzie oddawać, tak? Także pamiętać należy o tym, że pierwszą rzeczą, jaką podłączamy do tego urządzenia, jest środek, czyli akumulator. No później odbiorniki, później panel. W tym momencie mamy tutaj pokazane, że panel w tej chwili ładuje akumulator i mamy z akumulatora zasilane urządzenia tutaj w postaci takiej żaróweczki. I to jest cała filozofia. Oczywiście odpowiednio to umieścić w urządzeniu. Akurat widzicie, że akumulator 38 Ah z tej firmy idealnie się mieści tutaj bokiem. Dlaczego on jest bokiem? Bo mamy tutaj zamknięcia i te zamknięcia wchodzą w głąb akurat tutaj w tą szczelinę, nie? I te zamknięcia szczelnie zamykają opakowanie. Wtedy można to sobie jakoś tam zawiesić na drzewie. Ciężar tego jest dosyć spory z akumulatorem 38 Ah. No ale na drzewie od biedy to może wisieć z panelem na przykład 2x20 W nad tym, żeby nawet chronić te urządzenia, tak jak to pokazane jest w filmikach. Ogólnie polecam oglądać filmiki bądź też czytać fora kamperowe, gdyż tam te tematy to są już dosyć szeroko omówione, rozwiązane. Kamperowcy co prawda wolą 24 V, wcale im się nie dziwię, bo tak jak później pokażę na zdjęciach, ten panel produkuje gdyby nie było żadnego obciążenia, to przekazywałby tu napięcie 21 V, a to jest zdecydowanie za dużo dla tego akumulatora. No i to chyba tyle. No to ja to zostawię tutaj tak na parę dni. Nie spodziewam się tu jakiejś grabieży. Po to tylko, żeby
zobaczyć, pokazać, jak będą wyglądać zdjęcia nocne. I to będzie sobie tu leżało, dopóki tego nie umieszczę w odpowiednim miejscu. Oczywiście musicie mieć też drugą kamerę, która będzie śledziła tą pierwszą kamerę. No i polecam, bo zabawa jest przednia. Na telefonie macie dokładnie sytuację, kiedy ktoś się pojawia na pasieczysku. Mam nadzieję, że nie będzie ostrzeżeń od pszczół, bo nie powinno być, gdyż w kamerze jest zaznaczone, żeby ostrzeżenia dotyczyły tylko i wyłącznie człowieka. Algorytm, który jest wgrany w tą kamerę, dosyć dobrze sobie z tym radzi. W kamerze jest też karta, tam 128 GB, która zapewnia ciągły monitoring, ciągłe nagrywanie tej kamery chyba przez 48 godzin, także wszystkie incydenty, ona nie nagrywa ciągle, ale incydenty, czyli rozpoznania człowieka, będą również rejestrowane na karcie, a oprócz tego możecie w momencie, gdy będziecie wybudzeni na przykład w nocy jakimś incydentem, to możecie od razu z telefonu nagrać tego pana, który się tu kręci. Powiem więcej, za pomocą tej kamery możecie, to jest Reolink 511 WA, za pomocą tej kamery możecie włączyć światło, które jest naprawdę bardzo, bardzo mocne z tych diod tutaj, które są z przodu. Tutaj mamy również diody podczerwone w ilości chyba 6 sztuk, z tego co pamiętam, albo 5, które bardzo dobrze sobie radzą w nocy. Możemy również z tym panem sobie porozmawiać, czyli kamera jest wyposażona w mikrofon oraz w głośnik. Możemy do intruza mówić i słuchać, co on odpowiada. Także taka ciekawostka. No i jeśli chodzi... Druga uwaga, jeśli chodzi o sprzęt, o kamerę. Kamera powinna zużywać w granicach 5 W. Niestety nie wiem, jakie jest zużycie nocne. Trzeba mieć na uwadze też to, że kamera w trybie nocnym, czyli z tymi diodami podczerwonymi, zużywa znacznie więcej prądu niż w dzień. I przestrzegam tutaj przed kupywaniem do takiego zestawu, gdzie nie macie prądu i korzystacie z akumulatora. Przestrzegam przed kupowaniem kamer większych niż 30 metrów nocnego zasięgu, bo im więcej diod, im one mocniejsze, te diody podczerwone, tym zużywają więcej prądu. Tak przynajmniej gdzieś przeczytałem. Ta kamera zasięg nocny ma określony na 30 metrów, co tutaj w tej chwili najdalsze miejsce pasieczyska ona ma w tej chwili, nie wiem, z 7-8 metrów. Więc zobaczycie, jak ten obraz będzie wyglądał z tej kamery w nocy. Pewnie to umieszczę. No i to tyle. O podłączeniu mówiłem. O cenach to pewnie podlinkuję wszystko pod filmem. Jak to wygląda cenowo. A cała reszta to już w waszej gestii, czy się zdecydujecie, czy nie. Ja się zdecydowałem. Wydaje mi się, że to dosyć sensownym zakupem, biorąc pod uwagę wartość jednego ula. Myślę, że nie warto oszczędzać. Czasy idą trudne. Wiadomo, że różnie to bywa. Ja dotychczas problemów nie miałem, ale lepiej chuchać na zimne. Tak mi się wydaje. No a ja dzisiaj oprócz tutaj przyniesienia sprzętu i zostawienia go na noc, żeby sobie do jutra tutaj nocne ujęcia pooglądać, to mam do podłożenia 2 ciasta w 2 ulach, które już te ciasta wyjadły. Trochę mnie martwi ta krainka, no ale zobaczymy. Także ja podkładam ciasta, już nie będę tego filmował, bo co tu filmować przy wymianie ciasta. Natomiast zachęcam do kolejnych filmików, gdzie będę już z domu nagrywał ekran telefonu, pokazując możliwości kamery Reolink.
oraz jak to działa w połączeniu tutaj z pasieczyskiem i jakie są możliwości ustawień, bo oczywiście nagrywanie kogoś, nie wiem, na ścieżce leśnej i tak dalej, to jest jeden problem, ale drugi problem jest wtedy, gdybyście mieli tą kamerę gdzieś tam wysoko i rejestrowali, nie wiem, czyjś dom. No to ta kamera ma możliwość wycięcia sobie kwadraciku, że nie nagrywa tego domu, nie nagrywa danego terenu. Można sobie zaznaczyć również obszar, w którym dopiero w tym obszarze, jak się pojawi człowiek, to ona będzie reagować. W pozostałych obszarach, jak się pojawi człowiek, nie będzie reagować. Także naprawdę możliwości tych Chińczyków w tej chwili są takie, że jak przejrzałem aplikację, to byłem mocno zdziwiony. No to cóż, kończymy na dziś i polecam się na przyszłość. Żeby nie zgubić sobie, zasubskrybujcie kanał. No dobra, i na tą chwilę wygląda to w ten sposób. Na parę dni tak zostawię. Niech się ponagrywa troszkę w nocy. Jest to optymalne dojście do podejrzenia wszystkich wylotków, za wyjątkiem tego zasłoniętego tutaj przez ten żółty ul pierwszy. Tam po prostu trzeciego ula z tyłu nie widać. Czwarty delikatnie. A cała reszta, jak widać, jest widoczna. Kąt jest dosyć szeroki, z tego co pamiętam 98 stopni. I tak to zostawię i myślę, że nagram tutaj jeszcze część z nocy, żeby było wiadomo, jak to wygląda. Oczywiście tu zapomniałem wspomnieć, możemy sobie wziąć 2 paluszki i sobie przybliżyć, tak, co nam potrzeba. Jakość przy przybliżeniu jest moim zdaniem satysfakcjonująca. Można sobie nawet tutaj kubki pooglądać, czy też jakieś ruchy na wylotkach, tak? No moim zdaniem jest spoko. No i słuchajcie, tutaj mamy widok z kamery nocny. Widzę, że kamerę mam skierowaną trochę za nisko, powinna być jednak wyżej, żeby te diody podczerwone no lepiej tutaj oświetlały teren, chociaż myślę, że nie ma jakiejś tam tragedii. Można tutaj sobie dojrzeć to, co się chce. Zresztą w nocy to tak za wiele tutaj do oglądania nie ma. Ważne, żeby w nocy był wykrywany czynnik ludzki, że tak powiem. W lewym dolnym rogu widzicie sekundnik, który świadczy o tym, że stream filmu działa zdecydowanie lepiej niż to było pokazywane wcześniej, bo niestety nie wspominałem o tym, że mój telefon będący w sieci Plus akurat ma problem w miejscu, w którym jest pasieczysko. Dlatego też przed kupieniem całego zestawu tego internetowego trzeba sobie wyszukać w internecie mapę BTS-ów, zobaczyć, który BTS jest najbliżej waszego pasieczyska i w takiej sieci kupić kartę SIM załadowaną internetem, żeby nie mieć problemów. I tak ja też zrobiłem. Karta SIM, która jest wsadzona tam w ten routerek Wi-Fi, jest z sieci Orange. Ale niestety, jak nagrywałem filmy tutaj z podglądu z telefonu, te, które przed chwilą pokazywałem jeszcze za dnia, widziałem po sekundniku, że był problem ze ściąganiem tego filmu, tej transmisji. Jednak ten problem wynikał nie z zestawu zamontowanego na pasieczysku, tylko z tego, że mój internet w telefonie był po prostu
kiepski. I tak niestety mam. Także wydaje mi się, że jakość jest naprawdę zadowalająca. No przynajmniej ja jestem zadowolony. Nawet w odległości tutaj, w odległościach dalszych widzimy, że jest to nagrywane. Oczywiście jest w tej chwili kompletna ciemnica na pasie czystym.